Cześć wszystkim, dzień dobry. Mam na imię Taras Gębik i jestem współtwórcą Solidarnościowego Domu Kultury Słonecznik, a także członkiem grupy Bliskość. I od 5 lat współpracuję z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako edukator, tworząc różne przestrzenie dla osób z doświadczeniem migracji, włączając ich historię, ich background do programu publicznego muzeum, więc tak, to jeśli o mnie. Cześć, nazywam się Julia Krywicz, jestem artystką wizualną, kuratorką, współorganizatorką Solidarnego Domu Kultury Słonecznik. W swojej praktyce się zajmuję tematem migracji, współtworzyłam różne kolektywy i od 12 lat mieszkam w Polsce. A w tej chwili pracuję nad swoim doktoratem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Cześć, nazywam się Maria Buburie, jestem pracowniczką kultury i organizacji pozarządowych. Z Tarasem od 3 lat współtworzymy kolektyw Bliskość, a razem z Tarasem, Julią i jeszcze innymi osobami już od 24 lutego zeszłego roku współtworzymy Solidarny Dom Kultury Słonecznik. Solidarny Dom Kultury Słonecznik powstał w pierwsze dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Warszawie, na Pańskiej 3. Była to spontaniczna akcja. Przyszliśmy do muzeum na rysowanie banerów przed protestem przy rosyjskiej ambasadzie. I w zasadzie od tamtego czasu zostaliśmy i działamy w ścianach biur Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ważną kwestią, którą trzeba w ogóle poruszyć, to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli w ogóle nasz kontekst bycia w Polsce już dłuższy czas, nie? Bo ja też mieszkam w Polsce od 10 lat tak naprawdę, ale kolejną rzeczą, która wydaje mi się bardzo ważna na początku w ogóle, kiedy mówimy o Słoneczniku, to jest w ogóle korpus, taki parasol, który został właśnie zbudowany przez nas już długie lata. Ja mam na myśli tutaj nasze przede wszystkim relacje przyjacielskie, ponieważ jakby w Słoneczniku mamy tak naprawdę 7 członków i członkiń, tak? 8. 8. Tak, i są to wszystkie osoby, które w większym czy mniejszym stopniu są powiązane ze sobą, były powiązane ze sobą. Czyli tworzyliśmy już jakąś pewną taką siatkę relacji, która, kiedy w ogóle jakby porządek dzienny został totalnie naruszony i totalnie wyszedł spod kontroli, to co pewnie wszyscy wy też zauważyliście po pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę, to wydaje mi się, że właśnie ta konstrukcja z przyjaźnią pozwoliła w ogóle nam zbudować pewny jakiś karkas, który stoi bardzo, bardzo mocno. Tak, to chciałam jeszcze dodać do początku. Ja myślę teraz, że to, co ty mówisz, jest jednym z najważniejszych elementów Słonecznika, który powstał właśnie, tak jak mówisz, dzięki relacjom międzyludzkim, dzięki temu, że już jakiś czas mieszkaliśmy w Polsce, byliśmy jakby w tym środowisku artystycznym, muzealnym i tak naprawdę współtworzyliśmy to miejsce razem z naszymi przyjaciółkami i przyjaciółmi i może jakby z jednej strony wygląda, że po prostu przyszliśmy do muzeum i stwierdziliśmy, teraz robimy to, bo tak nam się chce, ale tak naprawdę zaczęliśmy działać w tym miejscu, ponieważ znaliśmy to miejsce,
to było miejsce, w którym już działaliśmy jakiś czas, ale też znaleźliśmy osoby, do których możemy dotrzeć i powiedzieć: słuchajcie, potrzebujemy miejsca, żeby przechowywać leki, potrzebujemy miejsca, żeby robić kanapki. Więc to też jakby dzięki tym osobom mogliśmy działać, ale też lubimy też mówić, że oprócz naszej trójki oczywiście w muzeum są, w Słoneczniku są Kaja Kusztra, Natalia Sielewicz, Sebastian Cichocki, Kuba Dybczyński, Bogna Stefańska, ale też nasze sojuszniczki i przyjaciółki. I tak naprawdę tych osób na samym początku było bardzo, bardzo dużo, z którymi współtworzyliśmy to miejsce i te osoby do tej pory zostały z nami. I to jest jedna z najfajniejszych, najfajniejszych rzeczy z tej inicjatywy, że te osoby, z którymi razem robiliśmy kanapki, te osoby, z którymi pakowaliśmy leki, później zaczęli przychodzić na nasze wydarzenie już kulturalne, artystyczne i do tej pory uczestniczą w naszych wydarzeniach integracyjnych, czy po prostu w naszym programie publiczno-edukacyjnym. Ja myślę, że bardzo ważnym elementem też zaznaczenie jest to, że w tamtym czasie jakby nie tylko osoby z Ukrainy, Ukraińcy, Ukrainki, które mieszkają w tym kraju, były w stanie szoku tego, że w 2022 roku może się wydarzyć wojna. Więc jeżeli tak samo pewnie przeżyliście ten moment, to bardzo ważnym elementem było, że każdy wtedy i każda była zaangażowana w jakiś sposób. Jakby oprócz Słonecznika w tamtym momencie działało bardzo dużo różnych inicjatyw, wolontariuszy, które powstały w tamtym czasie, działały na przydworcach, jeździli na granicę, przyjmowali ludzi u siebie w domu. Tak samo każda instytucja robiła swój jakby próbę jakiejkolwiek pomocy w tej bardzo jakby drastycznie kryzysowej sytuacji. Więc to, co ja uważam jest ważne w naszej działalności, to, że udało nam się też przetrwać. Jak wielu różnych instytucji angażowało, na przykład BWA, Biennale, Warszawa, były próby robienia z tych miejsc noclegowni, była próba jakby pracy z różnymi mniejszościami. I jak widzimy, to nie przetrwało i jakby był pewien moment, który się skończył, natomiast dla mnie osobiście wartością Słonecznika jest to, że jakby w ciągu tych ponad półtora roku udało nam się zmieniać się, jakby tworzyć własny program, zmieniać się w kontekście tego, co się wydarza na bieżąco tu i teraz. I jeżeli na początku to była praca bezpośrednia, pomoc bezpośrednia, zbiórki, wysyłanie pieniędzy do Ukrainy, zakup leków, taka stricte community building praktyka, to teraz bardziej skupiamy się na też dyskursywnym programie, ale też jakby różnych pomocowych akcjach. Tak, totalnie się zgadzam, ale też ja w ogóle nie wiem, nie wybaczę sobie, jeśli nie wspomnę w ogóle o momencie w ogóle też wydaje mi się bardzo ważnym, kiedy w ogóle wyłoniła się ta energia, nie? Ona wyłoniła się też z bezradności pewnego systemu, nie? Który w ogóle pozwolił na to, żeby właśnie z tego wyłoniło się to, co nazywa się Słonecznik, ponieważ po prostu ja pamiętam jakby ten moment, kiedy było, wiecie, pierwsze pół miesiąca, miesiąc i no osoby nie wiedzieli, co mają robić, nie wiedzieli, jak mają do tego
podejść, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, pewny i niepewny, a w ogóle chyba ogólny, nie? Porządek został w ogóle totalnie zdekonstruowany mm, i pozwoliło to w ogóle na taką też oddolność, nie? W dużej mierze, że też, nie wiem, moim zdaniem wydaje mi się, że też jakby po części spotowaliśmy tą pańską mszę. W sensie, wiecie, my tam wyszliśmy tego 26, nie? Jakby, no i tyle, nie? Jakby koniec. Więcej sobie nie wyszliśmy, bo i, i, to, i to było super. Było super to, że ja akurat czułem i czuję też w ogóle taką sprawczość, nie? Która jakby pozwoliła zebrać do kupy różne jakby emocje, różne doświadczenie, nie? Tego momentu i to było dla mnie też po prostu jakimś takim bardzo ważnym w ogóle, bardzo ważnym punktem zwrotnym też myślenia o instytucjach, myślenia o pewnego rodzaju systemie, nie? W którym żyję. Tak, rzeczywiście Sebastian Cichocki, kurator muzeum, bardzo lubi opowiadać, że okupowaliśmy Pańską 3, co w zasadzie nie było prawdą, bo jakby tak jak powiedział Taras, rzeczywiście jakby my w tamtym momencie byliśmy w sytuacji też szoku i sami potrzebowaliśmy tego poczucia sprawczości, ale myślę, że bardzo dużo osób tak samo potrzebowało jakby przywrócenia sobie poczucia, że coś może zrobić w tym kryzysie, więc wspólne gotowanie, robienie kanapek, wspólne w ogóle cokolwiek robienie wtedy na Pańskiej 3, mam poczucie, dawało jakieś takie też psychologiczne, terapeutyczne wsparcie dla środowiska artystycznego, bo najwięcej jakby było oczywiście osób z nim związanych, ale też osób uchodźczych, którzy przychodzili po prostu widząc flagi na ulicę, z ulicy i też nasza lokalizacja, która była bardzo blisko dworca centralnego, więc jak już wspominałam o jakichś inicjatywach, które powstawały takie stricte pomocowe przy dworcach, to też były nasze znajome, które poniekąd też współtworzyły na początku Solidarny Dom Kultury Słonecznik. Maro, chciałaś coś powiedzieć? Tak, to znaczy to, o czym mówicie, o tym, że Słonecznik powstał w odpowiedzi na potrzeby też między innymi nasze, jakby jak ukraińskiej diaspory, która potrzebowała się zjednoczyć i też jakieś mieć bezpieczne miejsce na przetwarzanie tych wszystkich emocji i tego szoku, o którym mówicie. No i też dla artystycznego środowiska polskiego, który po tym momencie potrzeby zaangażowania się w różne działania pomocowe miał też potrzebę dokształcenia się, miał potrzebę nauczyć się więcej o kulturze ukraińskiej, też po prostu o tym, jak wpływa wojna na środowisko artystyczne w Ukrainie, co się dzieje w tym momencie z muzealnictwem w Ukrainie. No i później już jak przyszliśmy od tego etapu stricte pomocy bezpośredniej i kiedy powstała ta potrzeba w kulturze albo po prostu w działaniach kulturalnych też wśród nas, wśród ukraińskiej diaspory, wśród osób nowo przyjeżdżających, które potrzebowali też mieć jakieś połączenie z tą kulturą z kraju pochodzenia i wtedy pojawiły się wieczory poezji, wieczory solidarnościowych pokazów filmów, warsztaty artystyczne. To właśnie to był ten moment, kiedy już jakby potrzeba była w kulturze, potrzeba była też później w edukacji i wtedy
zaczęliśmy program publiczny edukacyjny, który tak naprawdę był odpowiedzią na potrzeby nie tylko osób mieszkających już tutaj, ale też odpowiedzią na potrzeby też artystek ukraińskich, które przyjeżdżali do Polski, które przyjeżdżali przez Polskę w drodze do innych krajów, do innych bezpiecznych przestrzeni, do bezpiecznych miast czy krajów. I w tym momencie też chcieliśmy im po pierwsze dać platformę, a po drugie też dać możliwość, żeby mieć jakieś finansowe wynagrodzenie za ich pracę, ponieważ wtedy w kwietniu, w maju wszyscy po prostu uciekali nie wiadomo dokąd, bo jeszcze wtedy nie było wiadomo, co się wydarzy. Jeszcze ważne, może jakby zacznijmy teraz od tej struktury początkowej, bo to też jest ważne, jak powstało, jakby ty wspomniałeś o tym dofinansowaniu, ale to dofinansowanie też nie pojawiło się znikąd i ono nie było muzealnym dofinansowaniem. Jakby tak, ponieważ kolektyw tworzą kilka osób, to znaczy 8 osób, jakby na początku mieliśmy dofinansowanie z różnych grantów, które pozyskaliśmy z różnych źródeł. Oprócz tego dosyć szybko założyliśmy rzutkę, która też nam w dużej mierze pomogła współtworzyć tą wspólnotową kuchnię, Kanapkowni. Kanapkownie. kanapkownię. A kanapki testowej. Tak, ale też jakby finansowała nasze działanie praktycznie cały rok. I ty wspominałeś też o tym środowisku, o tych ludziach, jakby to ja pamiętam bardzo dobrze też takie generalnie zebranie Biuro Działań Postartystycznych, które odbyło się też na Pańskiej wtedy, na górze, w momencie, kiedy na dole była ta kanapkownia, był jakiś tam po prostu no, taki trochę chaos, który dosyć duży Tak. wtedy panował u nas w Słoneczniku, a na górze odbywało się spotkanie działaczy kultury, to znaczy nie zapomnę to, bo dla mnie bardzo wtedy to urzekło, że osoby przyjechały z różnych miast, regionów Polski, żeby się spotkać wtedy na Pańskiej i razem pomyśleć, co możemy zrobić. Widziałam tam osób ze Śląska, z Poznania, z różnych realnie miast, którzy przyjechali i w tamtym momencie to spotkanie też temu spotkaniu towarzyszyły też przyjazd kilku osób kuratorskich i artystycznych z Ukrainy, które przemieszczały się wtedy z Ukrainy gdzieś dalej, więc one też mogły w tym uczestniczyć, więc my mogłyśmy jakoś wszyscy razem usiąść i pomyśleć, co możemy zrobić w tamtym momencie, nie? I wtedy się pojawiły jakby grupy, każda grupa się zajmowała swoim i pamiętam, że z tej grupy wyłoniła się też inicjatywa, która się nazywa Soniach Digest, to znaczy ujawniła się potrzeba tłumaczenia kontekstu regionu środkowo-wschodniej Europy, przeciwdziałaniu rosyjskiej propagandy i wtedy akurat pierwsze dni inwazji pojawił się ten termin Westplaining, który był bardzo żywą taką ilustracją tego, co się robi, co się dzieje w ogóle co się później otworzyło jak rosyjski kolonializm i cały ten temat, ale wtedy była taka bardzo mocna potrzeba wytłumaczyć w języku angielskim albo tam w jakimkolwiek, ale wytłumaczyć tym westernam historię i kontekst środkowo-wschodniej Europy. I Sonia Digest poniekąd też jest jakby taką częścią Słonecznika, to znaczy taką powiedzmy siostrą, bo Soniach to też jest słonecznik po ukraińsku, tylko taki duży słonecznik. No i za tą inicjatywą stoi też Klemens Pól, Lera Bazdriewa i Milena Chomczenko jako główne redaktorki, ale też tak naprawdę częściowo częściowo członkowie kolektywu Słonecznik. I to jest internetowa platforma, magazyn,
strona internetowa, gdzie w ciągu 1,5 roku publikowane były teksty, dzieła sztuki ukraińskiej i pełna nazwa była Soniach Digest, jest nadal, Soniach Digest Against Empire, Vesplaining and War. Tak, i to znaczy, wydaje mi się, że warto zamarkować teraz ten moment takiego początku, nie? Jakby i oczywiście, drogie osoby, wszystkie nasze działania, które prowadziliśmy na początku, możecie sprawdzić u nas na Instagramie i na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale wydaje mi się, i to, co my też mówiliśmy od początku, to hasło, które jest w ogóle bardzo często używane do różnych rzeczy aktywistycznych i nie tylko, że to nie są sprinty, tylko marafony, więc jakby od momentu założenia już minęło prawie 2 lata, nie? I wydaje mi się, że warto jakby wspomnieć w ogóle o tej naszej polityce, nie? Jakby słonecznikowej dzisiaj i tak dalej. Jednym z ważnych elementów też dla nas jest współpraca z innymi organizacjami, z innymi oddolnymi inicjatywami, nie tylko polskimi, ale też ukraińskimi. Bardzo dużo działaliśmy z kobietami wędrownymi, czyli z takim kolektywem, który się składa z kobiet, uchodźczyń z Czeczenii, z rejonów kaukaszskich, z którymi po prostu od pierwszych dni robiliśmy dużo, przygotowaliśmy zupy, pirogi, po prostu wszystko, co można. I też bardzo ważna jest też dla nas solidaryzacja z organizacjami oddolnymi, prouchodźczymi działającymi w Polsce, które działają na przykład na rzecz innych środowisk uchodźczych, nie tylko ukraińskich, czyli takie grupy jak na przykład Podróżnych Ugościć, z którymi nawet jeden raz współorganizowaliśmy piknik. W tej chwili działalność Solidarnego Domu Kultury Słonecznik, Soniecznika, można podzielić na kilka gałęzi aktywności i jedna z nich to jest pomocowa, druga to jest działanie na rzecz budowania społeczności, promowanie ukraińskiej kultury w Polsce albo działanie rzecznicze, dyskursywna część programu, którą prowadzimy prawie od samego początku i także współpraca międzynarodowa. Może ja powiem więcej o tej wspólnototwórczej kwestii, nie, że tak, że wokół Słonecznika jakby zebrało się, stworzyło się pewne community, które nie zawsze, może nie do końca było jakby stricte powiązane ze sztuką albo jakoś z ogólno pojętą kulturą, nie, którą my z wami tutaj posługujemy się, nie? Więc było bardzo ważne dla nas w ogóle pracować nad tym, żeby utrzymać tych ludzi, żeby razem z nimi czuć się właśnie tak jak już wcześniej stwierdziliśmy, sprawczymi, nie? Jakby, a wiemy, że w ogóle jakby kolektywność i takie grupowe różne rzeczy właśnie to dają bardzo bezpośrednio, nie? Tu i teraz, więc zaczęliśmy w ogóle jakby kreować różnego rodzaju wydarzenia związane jakby i dedykowane jakimś pewnym tradycjom, jakimś pewnym też świętom. Na przykład robiliśmy u nas taką bożonarodzeniowe posiadówę, potem robiliśmy Wielkanoc, jeden, drugi, robiliśmy i zaczęliśmy w ogóle też kolaborować z jeszcze kolektywem Galas, który też razem stwarzaliśmy właśnie takie charytatywne eventy i pikniki, nie? Jakby bardzo ważne dla nas było też, żeby to wszystko miało właśnie na celu jakby wspierać i wspomagać naszej drugiej, co Julia powiedziała,
gałęzi, czyli pomocowej. To ja też powiem od siebie, że Wielkanoc zeszłoroczna była dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń, które się odbyło w Słoneczniku i mam po prostu poczucie dumy wynikające z tego, że to zrobiliśmy i jak to było po prostu przepiękne i właśnie wspólnototwórcze, tak jak powiedziałaś, mi się wydaje, że to jest bardzo dobry opis tego, ale wracając do tej działalności pomocowej, to tak jak mówiłam, w ciągu tych prawie 2 lat razem z Fundacją Bądź, z naszymi przyjaciółkami, wysłaliśmy ponad 20 transportów leków do szpitali w Ukrainie, czy do przyfrontowych miejscowości we wschodniej Ukrainie, ale także tak jak mówiliśmy na początku, też robiliśmy jedzenie, gotowaliśmy zupy, a ostatnio też wysłaliśmy transporty z artykułami plastycznymi, z takimi wyprawkami do dzieci w obwodzie donieckim, gdzie nie działają szkoły, a dzieci po prostu potrzebują mieć jakieś zajęcie. Też oprócz tej pomocy materialnej czy rzeczowej prowadzimy fundraising na rzecz właśnie zaprzyjaźnionych inicjatyw ukraińskich, czy po prostu na rzecz różnych zbiórek, które są prowadzone przez naszych znajomych czy znajomych znajomych. To są też osoby ze środowiska artystycznego w Ukrainie, które podczas wojny też stały się po prostu wolontariuszkami i zbierają albo pieniędzy, albo jakieś inne rzeczy na potrzeby armii. I w ramach tego fundraisingu też bierzemy udział w różnych wydarzeniach, robimy bardzo fajne cegiełki, przede wszystkim koszulki, jak może część z Was widziała na pewno nasze zeszłoroczne i tegoroczne edycje koszulek Decolonize Russia, które zrobiliśmy razem z naszymi przyjaciółmi Dreamlets Syndicate, ale też podczas różnych wydarzeń, pikników czy Parady Równości w tym roku i w zeszłym roku zrobiliśmy też specjalne edycje koszulek z grafiką słonecznikową, też z grafiką przygotowaną przez artystkę ukraińską i to są wszystko jakby nasze sposoby właśnie na taki fundraising, na zbieranie różnych środków, które później wysyłamy tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Jedną z też ważnych aktywności naszych jest promowania ukraińskiej kultury w Polsce i jakby to, co my nazwaliśmy działaniem rzeczniczym, więc w ramach tych aktywności gościliśmy wielu artystek, artystów, działaczy, badaczek ukraińskich i z regionu. Od Nikity Kadana, warsztaty Jasi Chamienka, jakby tak jak hałas się utworzył trochę z społeczności wokół słonecznikowej, też jedna z takich ważnych do wspomnienia inicjatyw, która tak samo powstała ze społeczności słonecznikowej, był klub filmowy Pohovorimo, którzy prawie że od początku organizowali pokazy filmowe z dyskusjami na temat ukraińskiego kina. I z tego wynika też kolejna część, to jest ta dyskursywna część, w ramach której opowiadamy o rosyjskim kolonializmie, rozmawiamy o kontekście historycznym, zapraszamy też badaczy z Ukrainy i wśród nich był Aleksij Kucianski, Lia Dosliewa, Alewtina Kachidze i wielu innych. I ostatnia część, która jakby jest taką jeszcze odnogą, powiedzmy, to jest ta współpraca międzynarodowa i znowu ta współpraca polega najczęściej od naszych jakby siatki naszych kontaktów różnych na całym świecie. Na przykład z ostatnich takich współprac, kooperacji to była wystawa, którą zrobiliśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu w Chorwacji.
Też uczestniczyliśmy w publicznym programie Dokumenty w zeszłym roku. Byliśmy zaproszeni na festiwal sztuki współczesnej w Osace w Japonii i tak dalej. Warto wspomnieć o tym, że bardzo dobrze pamiętamy właśnie taką niesamowitą siłę solidarności w ogóle, nie? Która była i zadaniem też Słonecznika, moim zdaniem poniekąd, łączyć się z osobami, z grupami osób, którzy przeciwstawiają się różnego rodzaju zła, tak powiem, nie? Że ważne dla nas solidarność z kobietami z Iranu, ważna nam solidarność z osobami z Palestyny, ważna dla nas solidarność z aborcyjny Dream Team, nie? I tak dalej, więc jakby to też, co wydaje mi się, są taką naszą w ogóle linią, która gdzieś tam wiąże różne nasze aktywności, różne nasze działania i bycie tu i teraz. W następnym roku też czekamy na otwarcie powstającej siedziby głównej Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w której też będziemy działać, uczestniczyć razem z innymi inicjatywami, z innymi organizacjami i czekamy na otwarcie. Dziękujemy bardzo, że wysłuchałyście naszej rozmowy. Zachęcamy, jak zawsze po każdej jakiejś prezentacji, zachęcamy śledzić nas, być z nami, wpadać do nas, jeśli będziecie w Warszawie albo w jakichś innych miastach czy krajach. A tak, a my jesteśmy.